Jakiś czas temu napisała do mnie Ewa, którą znacie z odcinka Spont and Beyond i pyta mnie: słuchaj, jakie ty masz w ogóle książki o welonach? Ja zgodnie z całą prawdą i powagą sytuacji mówię: wiesz co, no z papierowych to mam tylko dwie. Mam jedną bajkę po turecku o złotej rybce, która gra na skrzypcach, a druga to jest książka pod tytułem Czy zwierzęta pierdzą i jest cały rozdział o welonach. Oczywiście zapomniałam o tej całej konwersacji, a parę dni później puka listonosz i przynosi mi książkę Goldfish Breeding, czyli rozmnażanie welonów, a także opieka nad nimi, nad narybkiem, i o tym dzisiaj będzie. Od razu chciałam powiedzieć na wstępie, że nie jestem żadnym ekspertem w wychowywaniu dzieci, ani ludzkich, ani tym bardziej welonowych, ale odkąd mam swoje dzieciaki, to zdążyłam porozmawiać naprawdę z dziesiątkami osób, które są w temacie dużo dłużej i mają dużo więcej doświadczenia. Przeczytałam tą książkę i dzisiejszy odcinek będzie takim zbiorem wiadomości, jakie udało mi się zgromadzić. W odcinku powyżej macie rady, jak rozmnożyć welony, jak doprowadzić do tarła, i oczywiście może to być w sposób naturalny lub ręczny. Kiedy pojawi się ikra, dość szybko można zweryfikować, czy jest zapłodniona, czy nie. Ta zapłodniona ma kolor taki przezroczysty, żółtawy, natomiast ta niezapłodniona szybko robi się biała. I też tutaj ważna uwaga, że należy ją jak najszybciej wyrzucić, usunąć po prostu, bo bardzo szybko może zainfekować grzybem pozostałą część tej zdrowej i dobrze rokującej ikry. Żeby zabezpieczyć ikrę przed grzybem, możemy się wspierać na przykład błękitem metylenowym. Oczywiście ikra powinna być trzymana w innym zbiorniku, żeby po prostu nie stała się łatwym kąskiem dla naszych kochanych ryb. Oczywiście ikrę należy napowietrzać, a temperatura jest tutaj sprawą indywidualną, bo oczywiście są różne style i różne style groomingu, tego jak się podchodzi do tego. Można na przykład utrzymywać taką samą temperaturę, jaka była w akwarium, a dopiero później dogrzewać już na rybek. Według tej książki, którą Wam pokazałam, mówi się, że optymalna taka temperatura dla ikry, jak i na wstępnej fazie wychowywania na rybku, to jest między 21 a 24 stopnie. Również od temperatury będzie zależało to, jak szybko wylęgnie nam się narybek. Zwykle to jest między 3 a 5 dni. Tutaj jest kilka ujęć moich maluchów spod mikroskopu. Wzięłam sobie ikrę w dosyć dużej kropli wody i wsadziłam pod mikroskop, a później delikatnie przełożyłam na miejsce. Już gołym okiem można zauważyć dwa czarne punkty po pewnym czasie i są to oczywiście oczy, a pod mikroskopem można zobaczyć dużo więcej. Można zobaczyć, jak płynie krew, jak się rusza i jak bije serduszko. Tutaj jest kolejny filmik z tego, jak się wylęgają. U mnie akurat trwało to około 4 dni, bo trzymałam temperaturę pokojową w granicach 22 stopni. Na początku nasz narybek nie będzie dużo pływał, raczej takie chaotyczne ruchy mają, jak się wylęgają, i przez te pierwsze około 2 dni są po prostu najczęściej przyklejone do ściany czy do podłoża i tam sobie odpoczywają. I też w tym czasie nie trzeba, czy nawet nie należy ich karmić, bo jeszcze korzystają z tego, co dała im mamusia w ikrze. I dopiero później, kiedy zaczynają pływać wolno, wtedy zaczynamy karmienie. Ale na tym etapie, kiedy one właśnie tak sobie siedzą przyczepione do dna czy do ściany, bardzo ważne są dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest napowietrzenie. Dzięki napowietrzeniu rozbijemy tą taflę i pozbędziemy się ewentualnego tej powłoki bakteryjnej. I czystość w ogóle tafli wody tutaj jest bardzo ważna, dlatego że ten narybek będzie musiał podpłynąć do tafli wody i nabrać, tak jakby mówiąc obrazowo, powietrza do pęcherza pławnego. Więc tutaj czysta tafla jest nam bardzo potrzebna. Druga ważna rzecz, o której chcę powiedzieć, jest związana głównie z jakością wody. Po tym, jak narybek się wylęga, te skorupy, jak ja to mówię, czyli te resztki ikry, trzeba też usunąć, bo będzie bardzo szybko gniła i może nam zepsuć jakość wody. Narybek, jak się wylęgnie, ma około 5 mm długości. Wygląda jak rzęsa z oka, z takimi dwoma wystającymi oczami. W związku z tym, że są takie malutkie, naprawdę bardzo, bardzo trudno jest zrobić podmiankę. A te podmianki są jednak konieczne właśnie po to, żeby pozbyć się tych wszystkich zanieczyszczeń. Też może się zdarzyć, że nie wszystkie młode się wylęgną albo będą miały jakieś takie poważne deformacje, że po prostu nie będą dalej w stanie się rozwijać. Więc tutaj przy podmiankach ja na przykład używałam takiego bardzo cieniutkiego najpierw tego węża od napowietrzacza,
a dopiero później troszkę grubszego, właśnie żeby zbierać jakieś resztki z dna i tak dalej. Podmianki zresztą trwały godzinami, bo też przy napełnianiu wody też nie chciałam za bardzo robić wielkiej pralki, więc to wszystko było takie kropelka po kropelce i jest to oczywiście bardzo czasochłonne. Ogólnie w tych pierwszych dniach śmiertelność jest dosyć wysoka, bo faktycznie to, co może pójść nie tak na kolejnych etapach rozwoju, no to jest cała gama właśnie tych wszystkich rzeczy. Przede wszystkim mogą być takie, które po prostu nie będą w stanie wybić się i naczerpnąć powietrza do pęcherza pławnego, mogą być bardzo zdeformowane i tak dalej, i tak dalej. Zresztą te wady później też na kolejnych etapach rozwoju wychodzą bardzo dobrze. Je widać, im ryba jest większa, tym ma bardziej wyraźne wady. Jeśli na jakimkolwiek etapie zobaczymy martwy narybek, no to też trzeba go oczywiście niezwłocznie usunąć. Po około 2, czasami 3 dniach, oczywiście zależy od temperatury, nasz narybek zaczyna sobie wolno pływać i to jest właśnie ten czas, kiedy powinniśmy zacząć go karmić. Optymalnym i najlepszym pokarmem jest produkcja własnej artemii. Przede wszystkim jest to żywność nieprzetworzona, zdrowa, ale także uciekająca, więc w związku z tym też stymuluje te maluchy i one też sobie kojarzą właśnie ten sposób pokarmu z naturalnym żywieniem. Poza tymi wszystkimi zaletami jest jeszcze oczywiście najważniejsze to, że ma bardzo wysoką zawartość białka, a białko w takim właśnie rybkom jest bardzo potrzebne na tych zwłaszcza pierwszych etapach rozwoju. Jeśli z jakiegoś powodu nie możemy sobie pozwolić, czy nie potrafimy wyprodukować własnej artemii, możemy się wspierać różnymi innymi pokarmami. Jednym z nich jest instant baby brine shrimp, czyli właśnie taka gotowa, dopiero świeżo wylęgnięta artemia. Możemy się też posiłkować żółtkiem jajka. Najpierw jajko się gotuje, a potem się blenduje z wodą i tak dalej. I właśnie tą metodę karmienia też jako drugą alternatywną, chociaż nie preferowaną, poleca ta książka. Wszelkie suche pokarmy, takie typowo ze sklepu, nie są zalecane, gdyż nie mają za wielu wartości odżywczych. Ryby na takim pokarmie suchym nie będą dobrze rosły, nie będą się prawidłowo rozwijać, a przynajmniej nie osiągną swojego optymalnego potencjału. Oficjalnie zaleca się karmienie tym żywym pokarmem przynajmniej 6 tygodni, ale oczywiście im dłużej, tym lepiej. Co do tego, gdzie przechowywać takie maluchy, takie, które dopiero się wylęgły, to też są różne szkoły. Niektórzy, na przykład jeden z hodowców, z którym rozmawiałam, zalecał, żeby przetrzymywać je w pierwszych około 10 dniach w misce po prostu 5-6 litrów wody z napowietrzeniem. Oczywiście tutaj też musimy zwracać uwagę ciągle na jakość wody i robić podmianki. Hodowca ten po około 10 dniach przenosi młode do zbiornika, który ma około 60 litrów. Kiedy nasze rybki rosną i rosną bardzo szybko na tym pierwszym etapie, są już wolno pływające, mają całkiem dobry apetyt, też trzeba pomyśleć o filtracji. Oczywiście można filtrować wodę od samego początku, ale gdzieś tak po tym 10 dniu to już jest wymagane, żeby był filtr i tutaj mamy różne opcje. Możemy wsadzić taki właśnie zwykły filtr gąbkowy, który będzie, nawet jak coś w tym stylu, tylko oczywiście mniejszy, który będzie napędzany pompą powietrza. Można też sobie zrobić na przykład samemu filtr, coś w stylu filtrów Hamburg. Warto też wspomnieć o tym, żeby starać się nie doprowadzać do dużych wahań temperatury, zwłaszcza w okresie pierwszych 2 tygodni. To jest troszkę jak opieka nad noworodkiem. Wiadomo, że przez ten pierwszy czas się najbardziej chucha i dmucha i chce się, żeby było wszystko optymalne, a potem nawet do dziecka już po 6 miesiącach się mówi, dobra, żyj z podłogi. No i tutaj jest to samo. Czasami mam wrażenie, że im bardziej się dba i wszystko się robi optymalnie, to te ryby są słabsze. Moja koleżanka miała też sytuację, że ma ryby na zewnątrz, musiała przeleczyć je, więc wyciągnęła wszystkie rośliny na czas leczenia, żeby jej po prostu nie pomarły. Po paru tygodniach sobie przypomniała, że zapomniała o tych roślinach, chciała je włożyć z powrotem i patrzy, a w tym wiadrze, gdzie je trzymała, jest pełno dzieciaków już takich całkiem podrośniętych. Ani o nich nie wiedziała, ani ich nie karmiła. One były na zewnątrz, to sobie tam jakieś komary i tak dalej jadły. Więc tutaj to oczywiście wahania temperatury, to wszystko tam mogło pójść nie tak, a jednak to był jej najzdrowszy i najlepszy miód, więc czasem bywa i tak. Jeżeli oczekujemy ryb z metalicznymi łuskami, to można podnieść temperaturę do 27 stopni, przy innych nie jest to aż tak wymagane. Kiedy nasze ryby mają około 8 mm, już wtedy można zauważyć pierwsze wady i tutaj odsyłam do swojego odcinka o selekcji na rybku. Ważne jest to, żeby przeprowadzać selekcję na bieżąco i w miarę często, gdyż tak jak to już tłumaczyłam wcześniej,
Jeśli będziemy mieć za dużo ryb, to będziemy mieć też problem z utrzymaniem dobrej jakości wody i może się to odbić na zdrowiu i ogólnej kondycji naszych dobrych, rokujących ryb. Głębokość wody jest też zależna od celów naszych groomingowych, od tego, jaką mamy rasę. Ogólnie tak można by założyć, że te rasy, które nie mają płetwy grzbietowej, typu na przykład ranczu czy też Phoenixy, trzymamy raczej w płytkiej wodzie i tutaj nawet zasada jest takich 3 palców, żeby sprawdzić głębokość. Rasy typu Ryukin, które właśnie muszą wykształcić swój garb, można trzymać w trochę głębszej wodzie. Autor wspomnianej książki też pisze o normach litrażowych i wyglądają one tak. Welony potrzebują 24 cali kwadratowych, czyli to jest 155 cm² na 25 mm ryby. Oczywiście to są bardzo umowne wartości, bo to też zależy od tego, czym karmimy, jaki mamy schemat karmienia, jaka temperatura itd., itd. Takie normy udało mi się znaleźć. Oczywiście w tym okresie również ważne są podmianki i tutaj możemy to robić na przykład codziennie po 50%, ale też warto badać wodę i w razie potrzeby robić większe lub też mniejsze podmianki. Ważne jest to, żeby robić je systematycznie, dlatego że oprócz tego, że dbamy o jakość wody, to też przede wszystkim usuwamy też hormon wzrostu i to daje nam, naszym rybkom, okazję do tego, żeby szybciej i lepiej się rozwijać. No dobra, no wszystko niby fajnie, łatwo, no ale co może pójść nie tak? I tutaj zrobiłam taką listę najczęstszych błędów i podzieliłam je na kategorie. Pierwsza taka ogólna kategoria to jest brak czasu, brak miejsca i brak cierpliwości. Rozumiem, że dzieciaki mogą się pojawić niespodziewanie na świecie. Zanim podejmiemy się próby ich groomowania czy opieki nad nimi, powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań. 1. Czy mam dla nich odpowiedni zbiornik? 2. Czy mam na to pieniądze? Wiadomo, że codzienne podmianki kosztują, kosztuje prąd, który będą zużywać, kosztuje jedzenie itd., itd. Czy mam czas i cierpliwość do codziennych podmianek? Podmianki mogą trwać nawet godzinami, jeśli będziemy się bawić faktycznie tym małym wężykiem i wybierać wszelkie zabrudzenia z dna. Numer 4. Czy planuję jakieś dłuższe wyjazdy i czy w razie czego, jeśli coś by się nieplanowanego stało, to czy ktoś może się nimi zająć? Czy psychicznie nadaje się do tego, żeby eliminować słabsze, chore czy zdeformowane osobniki? Wiem, że to wszystko może brzmieć jak przysięga małżeńska, ale no faktycznie, jeśli ktoś nie ma na to czasu, cierpliwości, to ja to rozumiem, ale też nie powinien się w ogóle tym zajmować. W najlepszym wypadku z braku opieki po prostu ryby nie osiągną swojego pełnego potencjału, ale też w najgorszym po prostu nie przetrwają tego. No i też najważniejsze jest po prostu mieć chęci i zapał, bo nawet jak nie wyjdzie, to jest to jakaś tam lekcja, można wyciągnąć z tego wnioski, zacząć następnym razem od nowa, bo przecież nikt nie urodził się geniuszem. Sama błędy popełniłam i popełniłam ich mnóstwo, no i właśnie tutaj płynnie przechodzimy do punktu numer 2, który to jest jakość wody i jedzenie. U mnie była taka sytuacja, że dzieciaki faktycznie pojawiły się, nie planowałam w ogóle tego, ale pojawiły się, powiedzmy, że z zaskoczenia, więc oczywiście pierwsza moja myśl, trzeba zdobyć jajka Artemii. Przeszukałam całą Irlandię, najpierw zaczęłam od lokalnych sklepów, później sprawdzałam online, później napisałam też do swojego znajomego menadżera ze sklepu zoologicznego w Dublinie i on mówi, no słuchaj, po Brexicie to my nic nie dostajemy, a takich rzeczy to już na pewno nie. I w końcu znalazłam 35 € za paczkę od Polaków, znaczy polski sklep prowadzony przez Polaków tutaj w Irlandii. No i zdobyłam paczkę i powiem wam, że próbowałam przynajmniej 7 albo 8 razy zrobić tą Artemię i za żadnym razem mi nie wyszło. Nie chcę mówić, że to były jakieś zepsute jajka, bo wiecie, że złej baletnicy sukienka przeszkadza, ale faktycznie tak było, że nie udawało mi się zrobić tego. Jedzenie w sklepie jakie jest, takie jest. Są dwa w ogóle rodzaje suchy, ale to są zmielone płatki, a drugi to jest takie w płynie jedzenie dla narybku, ale ono też jest na bazie jajka. Więc ja tak próbowałam trochę jajkiem, trochę próbowałam mrożoną Artemię im tam gdzieś pokroić i tak dalej, aż w końcu znalazłam tę właśnie świeżo wylęgniętą Artemię i tym też karmię. Ale przez to, że kombinowałam z różnymi pokarmami i starałam się je jakoś nakarmić, to też pomimo podmianek 50% jakieś problemy z wodą się pojawiły i nie wszystkie ryby to przeszły. Jeszcze potem była też jedna taka sytuacja, że niestety robiąc wieczorem, czy to już był środek nocy, podmiankę, pomyliłam butelki i zamiast stress coata dla akwarium użyłam taką samą miarkę, ale dla oczka wodnego, czyli oczywiście było to strasznie przedawkowane
i niestety to, co się dzieje zazwyczaj, kiedy się przedawkuje takie rzeczy, jak już nie ma tych metali ciężkich, chloru i tak dalej, to wiąże po prostu zabiera tlen z wody i rybki mi zaczęły pływać przy powierzchni. Ja w ogóle zanim się zorientowałam, nie wiedziałam, o co chodzi i tak stałam 3 minuty i po prostu patrzyłam, co się dzieje. No ale wykminiłam, że to się stało zaraz po podmiance. Pierwsza moja myśl, a co jeśli coś z wodą z kranu jest nie tak, więc pożyczyłam od rodziców im wodę, bo mają mniej więcej podobną temperaturę. No i sytuacja się opanowała, no ale też nie obyło się wtedy też bez strat. Numer 3. Tak nazwałam to tak ożywione przeciwności losu, bo chodzi o wszystkie żyjątka, które mogą zaatakować nasze młode. Po pierwsze, możemy tutaj mówić o pasożytach, które na przykład przejdą z rodziców, zwłaszcza, że przedusimy tą ikrę razem z wodą z akwarium i tak dalej, i tak dalej. Jeśli rodzice nie są wyleczeni, no to maluchy też to będą miały. No i też trzeba zwrócić uwagę na to, że na przykład u takiej ryby dużej, jakaś przywra, 1 czy 2, nie stanowi dużego problemu, bo nie jest bardzo śmiertelna, dopóki nie namnoży się do jakiejś tam dużej rangi. Ale dla takiego malucha przywra to już jest poważna sprawa, bo przecież mówimy o kilkumilimetrowej rybce. Pasożytami możemy mieć problem. Mnie na szczęście to ominęło i sprawdzałam swoje ryby pod mikroskopem wielokrotnie, żywe oraz martwe. I nie miałam tego problemu, ale jak rozmawiałam z hodowcami, to oni mówią, że na przykład właśnie na przykładową przywrę lepiej jest robić krótkotrwałe, intensywne kąpiele i nawet w samym prazykwantelu, którego ja nie zalecam, nie zaleca się dla dużych ryb, bo jest mało skuteczny, ale właśnie dla takich maluchów jest to na tyle łagodna opcja, że można właśnie zrobić taką kąpiel, która będzie krótka, intensywna i w ten sposób odrabaczać. Niektórzy hodowcy też zalecają po prostu non-stop dodawanie błękitu metylonowego do wody, właśnie żeby uniknąć grzybicy, czy też po części zabezpieczyć się przed pasożytami jednokomórkowymi. Inni też dodają sól. Ja tutaj nie widziałam potrzeby tego robienia u siebie i nie chciałam ładować jakiejś chemii, więc po prostu z tego zrezygnowałam, co możliwe, że właśnie jest błędem, a może nie. A oprócz takich właśnie pasożytów, które mogły przejść od rodziców, czy gdzieś tam w wodzie sobie pływały, mamy też całą masę innych niebezpieczeństw żywych, które zagrażają naszym rybom. Mówię tutaj na przykład o tym, że jeśli mamy rybki na zewnątrz, no to wszelkie drapieżniki mogą się do nich dostać, albo też na przykład owady latające, albo hydra i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tych wszystkich niebezpieczeństw można mnożyć. No i też trzeba mieć na uwadze, że coś takiego może przyjść, więc dobrze jest na przykład zainstalować jakąś ochronę na górę albo jakąś pokrywę, żeby po prostu te dzieciaczki były sobie bezpieczne. A w domu trzeba uważać na kota. O. No i oczywiście po czwarte z innych rzeczy, które mogą pójść nie tak, to są wszelkie nieożywione przeciwności losu, ale to wiadomo, może się zdarzyć zawsze, typu właśnie na przykład awaria prądu, albo na przykład awaria grzałki, która ugotuje nam rybę i tak dalej, i tak dalej. Zresztą najczęściej trudno jest przewidzieć, co pójdzie nie tak, ale właśnie chciałam się też podzielić swoimi przygodami i swoimi błędami, żeby akurat mieć to na uwadze i pilnować się, żeby przynajmniej takich prostych błędów nie popełniać. Zobaczcie też na kanał mojego kolegi Władimira, który pokazuje etapy rozwoju swojej orandy Lucky. Link będzie w opisie, a tutaj w filmie przedstawia jej podróż od słoika aż do... Zobaczcie sami. Ogólnie podsumowując, opieka nad narybkiem wcale nie jest aż taka łatwa, zwłaszcza jeśli dąży się do jakichś swoich ideałów, do osiągnięcia pięknych i zdrowych ryb, ale też opieka nad nimi i patrzenie to, jak się rozwijają, jak rosną, jakie są cudowne później, jak już w ogóle nabierają kształtu, tak gdzieś właśnie około 3 tygodnia zaczynają wyglądać jak ryba, bo akurat zaczyna im być widać płetwę grzbietową, są po prostu przesłodkie i jest to naprawdę świetnie spędzony czas i też taka satysfakcja, że zrobiło się coś fajnego swojego, wyprodukowało się własną rybę, więc to jest naprawdę niesamowite przeżycie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek.